Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Wir pracy zapomniałem nagrywać, a nagrałem też coś, ale nie wiem, nie mogę tego znaleźć podczas edycji, także się widocznie nie nagrało. Siquijor szykuje się na tajfun. Tajfun, który będzie przychodził obok Siquijoru. Dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek, jutro jest uderzenie. Ta najgorsza strefa będzie przechodził obok. Będzie przechodził tam od drugiej strony, od strony Mari, po tamtym wybrzeżu. Po wschodnim wybrzeżu, tak? Tak, po wschodnim wybrzeżu Siquijoru. Znaczy tam będzie najbardziej narażone na ten tajfun. No ale zobaczymy też, co się będzie działo jutro u nas. Podobno w związku z tym, nie wiem, nie czytałem o tym, nie sprawdziłem tego, ale dzisiaj nie ma prądu, że oszczędzają paliwa właśnie na tajfun, na to, co będzie po tajfunie. To się nie nagrało. Jest wylana płyta fundamentowa pod zbiornik na wodę. Ponad 10 cm podsypki ze żwiru, zagęszczone, ubite. Na to jeszcze doszło 12 cm betonu ze zbrojeniem 9 mm. Powinno być świat. Według moich kalkulacji powinno być na 2 razy większy zbiornik, że nie będzie się nic działo, wszystko jest wypoziomowane, żeby woda po prostu w zbiorniku nie robiła odkształceń, bo zbiornik jest plastikowy. Jako że nie ma prądu, nie możemy umieszać europejskimi metodami ani betonu, ani nic z tych rzeczy, także chłopaki wypalają pięki, które jeszcze zostały do wypalenia w drodze po prostu naszego ogrodzenia. Ja się mogę pochwalić. Wczoraj tego nie nagrywałem, bo wczoraj miałem po prostu inny stan skupienia w głowie. Bo jak wiecie, jestem stolarzem, nie jestem elektrykiem. Robię jakieś proste obwody elektryczne dla siebie samemu zawsze. Nie pierwszy raz w życiu. Ale jednak praca z elektryką, jakaś tam nutka adrenalinki wchodzi, tym bardziej, że nie mam probówki. Nie mogłem dostać w sklepie. I też tam korki czasem wyłączałem, ale wiele robiłem na żywca po prostu, że kabel prądowy był odłączony. Robiłem całą instalację. Tutaj będzie kontakt. Nie pokażę wam, że działa w tym momencie, ale musimy wierzyć na słowo, że działa. Będzie podwójny kontakt do 2 świateł. Tam będzie duże pudełko prostokątne, gdzie po prostu kabel prądowy wchodzi. Jestem zadowolony z siebie, że dobrze pomyślałem o tym, żeby wpuścić wszystkie peszle i przewody w lany strop. Tam wychodzi zasilanie do łazienki i do kuchni. Tam też się zrobi puszkę. Także tu jest kontakt, który już działa. Tam jest kontakt, będzie potrójny kontakt. Tu jest przełącznik, tam będzie potrójny kontakt, bo tam będzie stała lodówka. Zawsze 3 kontakty jest mieć lepiej niż pojedynczy, także tam będą jeszcze 2 dodatkowe kontakty, jakby co. I tam w rogu też jest puszka, kontakt, gdzie będzie można podłączyć. Są to kontakty filipińsko-europejskie, bo część przyrządów kuchennych mamy po prostu na europejskiej wtyczce. Tak jak idzie nowy air fryer. Jak jest air fryer po polsku? Wiecie, to urządzenie, co ciepłym powietrzem podgrzewa frytki, kurczaki i tak dalej. Air fryer chyba też się w Polsce mówi. Nie wiem, zapomniałem. Może nie tyle zapomniałem. Nigdy nie miałem air fryera w Polsce, tylko w Norwegii. W tym momencie wybijam sobie dziurę, otwór oczywiście, bo tutaj będzie przełącznik do światła w łazience. No nie przemyślałem tylko 2 rzeczy, jak robiłem stropne, ale byłem na to przygotowany, wiedziałem, że zrobię to po prostu w późniejszym terminie. Mogłem pomyśleć już o tej puszce wcześniej. Tam miałem wypuszczoną przewód bezpośrednio w stropie do tamtego kontaktu w rogu, tam miałem to przemyślane. Tego kontaktu nie miałem przemyślanego. Tutaj też mam to przemyślane. Któryś z tych kabli jest zasilający, odpięty od prądu w chwili obecnej, bo nie ma prądu po prostu. No i 2 przewody do 2 świateł. Jedno tutaj, gdzie będzie szafka z lustrem, a drugi tam w sekcji prysznicowej. Jest wymurowany mur. Wczoraj chłopaki wymurowali mur. Nie dali rady tego wczoraj tynkować, że było za późno. Jak będzie prąd, dokończy się to, wyprowadzi się to na prosto
Jest też zalany stopień, który będzie water stop, który będzie zatrzymywał wodę, że spod prysznica nie wychodziła do łazienki. Trzeba tylko obrobić okna, laser położyć, postawić laser, zrobić dolny szalunek, korytko, zalać to betonem, poczekać jeden dzień, ściągnąć, zrobić boki. Góry powinny być w miarę w porządku. Także teraz biorę się za podłączenie tego. A druga rzecz, której miałem nieprzemyślanej, bo później założyłem, że i tak tu będzie światło, co nie? Na górze. Moje przyrządy, jak się gole maszynka elektryczna, to jest na baterię wszystko, co nie? Ale jednak przydałoby się mieć gdzieś przy zlewie dodatkowy kontakt na jakąś ewentualnie suszarkę, prostownicę. Coś, co po prostu kobieta używa. Także będę musiał pociągnąć jeszcze jeden peszel i jeden kabel od puszki tam sobie gdzieś tutaj. I też postaram się to zrobić dzisiaj. Jeżeli wystarczy mi baterii w Makicie, bo jedna już poszła na motowiertarkę. Jedna została zużyta, zostały 3, wliczając tą, która jest na wiertarce. I tak, wczoraj przyjechał kurier i dostarczył zamówiony z Lazady. Oczywiście nie było żadnej instrukcji montażu, musiałem to samemu, bazując na doświadczeniu, jak to poskładać. Ale przyjechała szafka, która będzie w łazience. Był zestaw, znaczy jest zestaw, mamy drugą część też, z wiszącą szafką z lustrem, tylko że w transporcie stukło się lustro. Mam film z otwierania tej paczki, jak przyjechał kurier już zaprzyjaźniony, mówi: daj telefon, nagram film z otwierania, że to już było w transporcie uszkodzone. Ernestine już złożyła aplikację, zapytanie o refund na Lazadzie. Jutro piątek, jutro ma być ta najgorsza pogoda, dzisiaj jest chłodno, od rana jest rzeźko. To, co ewentualnie może być zabrane przez wiatr, trzeba będzie wynieść po prostu na piętro. No i czekam na sztorm, chcę zobaczyć, jak zachowuje się morze. Będzie to po prostu bardzo przydatne dla mnie w kontekście tego, co ja chcę zrobić, jak chcę to może spróbować ujarzmić u siebie. Ernestine dziś znalazła jakieś bardzo stare zdjęcia, jak tata zbudował ten dom, jak on był świeży. To generalnie wszystkie te kamienie, które tam leżą, to był kiedyś, wszystko było dużo dalej wypuszczone. Tylko że tata też chyba nie planował tego na wiele lat do przodu. Albo po prostu kwestia, nie wiem, oszczędności, czy kwestia tego, że może technika była po prostu nieodpowiednia. Nie było żadnej geowłókniny pod tymi kamieniami, no i jak nie używacie geowłókniny w kontakcie z wodą, to po prostu raz, drugi, trzeci, czwarty rok, piąty i tak dalej, każdy duży sztorm wymywa materiał spod kamieni, zabiera piasek, wszystko robi się niestabilne. Trzeba uderzyć się w pierś, przyznać się, że ja w zeszłym roku też widziałem, co tutaj się dzieje, i macie w starych vlogach, że zacząłem budować ten kawałek, co leży zabetonowany, poklejony betonem i cementem. To jest coś, co ja zacząłem robić sobie w zeszłym roku, ale to też było głupie, to też było nieprzemyślane, to też było robione na pałę, że po prostu nie było to ani głęboko w ziemi zakotwione i też zostało to wymyte i w efekcie przewróciło się na płasko o 90 stopni. No ale to jest właśnie to, że trzeba się całe życie uczyć i wyciągać jakieś wnioski z lekcji, które życie ci podsuwa. Tutaj mamy niewielką różnicę wysokości, licząc odtąd wysoko w tą stronę, odległości. Nakręcimy na to płytę Hardy Flex, tą do szpachli, tą cementowo-włóknową, 3,5 mm, żeby zrobić tutaj większy dystans na tym drewnie. To drewno się zachowa, tutaj też się założy Hardy Flex, będzie tutaj wyszpachlowany narożnik, od tej strony będzie już szedł bambus. Kuchnię mam zrobioną, jeżeli chodzi o elektrykę. Jeżeli chodzi o hydraulikę, to kuchnia to nie jest największy problem. Mam rurę spustową najmniejszy problem to jest. Mam rurę spustową do zlewu.
W zlewie z reguły kran wychodzi, zlew, który zamówiliśmy, będzie kran wychodził tutaj. Będzie chyba troszkę mniejsza komora, ale z miejscem do suszenia naczyń. Także gdziekolwiek pod blatem się przewiercę i tam mogę podłączyć kran w kuchni do wody. Tutaj będę potrzebował mieć jedno wejście wody do toalety, drugie wejście wody do zlewu i trzecie wejście wody do prysznica. I to też już na przestrzeni najbliższego tygodnia musi być po prostu zrobione. Myślę, że nie dalej jak 10 dni i może już będzie wszystko tutaj w kuchni poszpachlowane i nawet przeszlifowane, gotowe pod malowanie. Docelowo palnik z butlą w tym miejscu. Jeszcze będzie wyciąg w przyszłości, który będzie wywiewał wszystko, co się gotuje na zewnątrz, poza budynek. A tutaj będą, nie wiem, trzy sekcje. Raz, dwa, trzy szafki wiszące w jednym komplecie. Jakoś tak, może zmieszczą się 4, nie mierzyłem tego. Nie mierzyłem tego. Także cały czas mamy progres, cały czas coś się dzieje, cały czas do przodu. I wracam do pracy. Jako że chłopaki pracują na zewnątrz, mam po prostu więcej czasu, żeby zająć się tą elektryką, bo nie lubię być odciągany o pracę, jak muszę trochę po prostu więcej pomyśleć. Przecież dzisiaj to jest luksus, bo dzisiaj nie ma prądu, także dzisiaj mnie nic nie popieści. A wczoraj zdarzyło mi się dotknąć ramieniem przewód, w którym był prąd. Elektryka prąd nie tyka. Dobra, wracamy. Jak coś wyrzeźbię, jeżeli uda się to wyrzeźbić, to pokażę Wam efekty mojej pracy. No tak. No właśnie tak. Zaczyna się, proszę Państwa. Byliśmy w Lazji. W Lazji też nie ma prądu. Generalnie Ernest mówi, że wczoraj wieczorem pojawiło się ogłoszenie od, nie wiem, tej firmy zarządzającą energetyką na wyspie, że naprawdę, że odcinają prąd. Nie dali wcześniej, jakoś nie wcześniej, żeby ludzie podawali sobie powerbanki czy takiego. Że odcinają prąd na potrzeby. O. Zaczyna się ulewa. It's raining, he wants to go inside. I zobaczymy, co się stanie w nocy i nad ranem. Nie pamiętam dokładnie. A chyba mam to w telefonie, muszę sprawdzić. Wkleję tutaj grafikę w ten film. Dajcie mi moment, bo wysłałem to do kogoś. Gdzie jest ta mapa? Jest. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 5, czwartek. 5. 6. Jutro w piątek o 14 minie tajfun wyspę Sikihor od strony Marii, czyli jutro od rana będzie ten najgorszy moment. Noc jutro od rana. Teraz zaczęło padać i zobaczymy, co przyniesie po prostu dalsza część wieczoru i noc. Cały dzień dzisiaj nie ma prądu, jest wyłączony. Także z chłopakami usuwaliśmy dalej mahonie, które są, bo to jest taka praca dodatkowa, którą zawsze można zrobić. Jeżeli jutro znowu nie będzie prądu, ja mam pracę w środku, mógłbym szpachlować ściany, ale jak nie będzie prądu, to nie ma czym tego umieszać. Także powiedziałem chłopakom, że rano się z nimi skontaktuję, podjadę do nich i powiem, czy pracujemy, czy nie. Jeżeli będzie pogoda słaba, bez prądu, to po prostu robimy sobie wolne i czekamy na lepszy czas. A tu mój tajfunowy kierowca. They're not keeping their caravans now. Jesteśmy u siebie, zjeżdżamy na dół i do Lazji. Are we going to Marites? Why? Aldrin Marites? For? I don't know, for Marites. No. Ask Councilor where is electricity. Yeah, but I don't want to go. I want to sleep. Next time, maybe. You want to go for a bit, but I won't. It's up to you. Okay. My dogs, I need to feed them. No, przesunęliśmy wszystkie święte mahonie, poukładaliśmy. You moved it? No,
Santa Claus. But where can I put my car? Here is the more safe. Don't park under the trees. Where? Safe? Like here. Just here. Just here. Okay. So nothing will fall on your car. Dobra, idziemy do domu. Dzień kolejny. Piątek. Dzień, w którym burza tropikalna. Bo sprawdziłem więcej trochę grafik, mapek w internecie. To nie jest tajfun. Muszę zrobić o tym vlog. Bo sam do końca nie wiem, czym się różnią kolejne stopnie po prostu tych kataklizmów. No jak to powiedzieć? Czym się różnią kolejne stopnie tych pogodowych? Kurde, brakuje mi słowa. Tych wydarzeń pogodowych. Dobra, niech będzie tak. Od 2 dni nie pływają promy na Siquijor. Siquijor jest odcięty. Dzisiaj o godzinie między 2 w nocy a 2 po południu, czyli do godziny 14, będzie ta burza tropikalna związana też z jakimś tam sztormem przechodziła obok Siquijor. Byłem teraz od rana w piekarni, jest godzina 8:36. No i w piekarni, w której zawsze kupujemy jakieś bułeczki, pierdoły, nie ma nic. Przyszedłem do drugiej piekarni, coś tam jest, ale też nie tak jak zwykle, że z tyłu już są tace gotowe do uzupełniania, te pudełka, w których wykładają ten chleb, ta lada cała. Także wydaje mi się, że też jest to związane z tym, że po prostu promy są zamknięte, że coś było nieprzemyślane, nieskalkulowane, jeżeli chodzi o dostawę. Stacja benzynowa tutaj w Lazji jest zamknięta. Prądu nie ma wczoraj. Wczoraj był czwartek, wczoraj nie było cały dzień prądu. Dzisiaj w nocy na chwilę był, bo zapaliły się światła, nie wiem, był może z 2-3 godziny. I od rana znowu nie ma prądu. Także dzisiaj nie pracujemy. Powiedziałem chłopakom wczoraj, że jak będzie taka pogoda, że będzie padało, nie będzie prądu, to nie ma co robić. Dzisiaj nie pracujemy. W nocy obudził mnie szum fal. Normalnie machnąłbym na tą ręką, ale właśnie chciałem zobaczyć, co się dzieje. Wyszedłem sobie na zewnątrz. Akurat tak się złożyło, że wtedy był prąd, bo było światło na zewnątrz zapalone. Nie były wcale takie duże fale. Po prostu ładnie szumiało, ale fale nie były duże, nie wchodziły wysoko, tym bardziej, że jest odpływ, także to jeszcze skraca ten dystans, jak daleko one wchodzą. Zobaczymy, co się będzie działo dzisiaj do końca dnia. No i kiedy przywrócą prąd na wyspie, bo w Lazji nie ma prądu, właśnie biznesy stoją. Generalnie bardzo się wyludniło. Życie na wyspie zamarło w tym momencie. Tylko jakoś tam minimalny poziom po prostu. No zobaczymy, co będzie dalej, do kiedy ten deszcz będzie trzymał, bo w chwili obecnej to jest szaro, buro i ponuro. Trochę taki klimat europejsko-polsko-norweski, jak są już te dni bardziej jesienne. No i jest chłodno. Kurczę, te samochody filipińskie Toyota nie pokazuje temperatury na zewnątrz. A nie mam też internetu w domu. Także jestem odcięty od świata, odcięty od was, odcięty od komentarzy. No zobaczymy. Będę nagrywał, jeżeli będzie się coś działo ciekawego w domu, a po prostu zobaczcie to w późniejszym terminie. Pogoda jaka jest, dobrze widzicie. Dowiedziałem się od Mateusza, że maszty nawet, które łapią internet po prostu, wszystko jest wyłączone generalnie na wyspie. Ernestin mówi, że na Facebooku się śmieją, że czarownice nie mają na czym latać, bo nie ma Disneya na wyspie. Więc przyjechaliśmy obecnie do Mateusza. Dzięki jego uprzejmości ma panele solarne, ma Starlinka. Mogę dla was zauploadować filmy. W chwili obecnej uploaduję film, który jest wywiad z Michałem, te poprzednie. Jesteśmy u Mateusza na farmie. Ernestin też odpisuje na wiadomości. Składa reklamację na Lazadzie, bo niektóre rzeczy przypopsute. Także serdeczne podziękowania dla Mateusza. Może kiedyś też z Mateuszem pojawi się wywiad, chociaż tak jak widzicie, Mateusz jeszcze ma tutaj też plac budowy, chociaż jego szklarnia, hydrofonika, grzyby hoduje, wszystko to robi wrażenie i myślę, że ciekawie było kiedyś z Mateuszem porozmawiać. A teraz wracam do ostatnich szlifów, żeby film, który wam obiecałem, pojawił się po prostu
w terminie. Musieliśmy jechać 40 minut w jedną stronę, żebym mógł dopiąć terminy. Proszę to docenić, zostawić subskrypcję, lajka i napisać komentarz. No zobaczcie, jak wyglądają drogi dzisiaj. Widzicie tą rzekę na Połoczu? Co się tutaj dzieje? Za chwilę będziemy w domu, zobaczymy co się dzieje w domu ciekawego. O, tam mamy studzienkę pod skuterem, jak wybija woda. Tutaj ale ulewa. There's no wind yet, so the typhoon is not yet. It's not a typhoon, it's tropical storm. Yeah, storm. But the typhoon is Dzieci się bawią w wykopie, obok drogi będzie droga robiona i tam wody nalane prawie po kolana i sobie grają w piłkę. Jak jedziemy, to dzieci generalnie bawią się na drogach. Jesteśmy pod domem. O, tu jeziorko. Opa, 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 opa. A co tam dzieje się na dworzu? Tak wygląda morze. O, a tu się Pinki wyleguje. O, proszę bardzo. Buju Jagon. No nie ma tragedii. Myślałem, że trochę więcej może mi pokaże, jak się zachowa, jeżeli chodzi o fale, ale wcale tak daleko nie wchodzą. Ale widzę, że rzeka wylała. Wezmę parasol i pójdziemy nad rzekę. Czekajcie, odłożę torbę. O, jeszcze kluczyk. O. Parasolka małżonki. Idziemy sobie na spacerek. Ale masy wody. Ile drewna wyrzuciły. Tak się właśnie zastanawiałem. No pięknie. Pięknie. Żeby mi parasola teraz nie porwało. Ale do wieczora już się powinno uspokoić, to już przechodzi. Tam mamy Seawall wujka Aldrina i ten nowy. No spodziewałem się trochę większej fali, oczekiwałem, że będzie trochę większa. Zobaczę właśnie, jak one się zachowują, skąd już powinienem je rozbijać swoim falochronem. Ale wydaje mi się, że ten słupek właśnie stoi, to tamtąd w górę zacznę budować swoją strukturę po prostu. Opa, 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 pod sznurkami. No dobra, o, jeszcze małżonka mówi, że tutaj możemy sprawdzić. Jedziemy sobie przez jeziorko. No, jaką mamy rzekę na naszej działce? No ale
To znaczy, że jeżeli w przyszłości chcielibyśmy działkę wziąć, wyrównać, żeby pozbyć się tej rzeki stąd, to trzeba naprawdę dobry system jakiś rurowy, albo po prostu, nie wiem, tak, no rurę jakąś, porządne rury trzeba tutaj wkopać pod ziemię, żeby takie ilości wody mogły po prostu przyjąć. Przesolidnie. Wszyscy pochowani, nie ma prądu cały czas. O, tutaj zobaczcie, sąsiedzi się pozamykali, porobili sobie drzwiczki. Wyprowadzają się z naszej działki. No to jeszcze ile śmieci do uporządkowania jest. Ale to i tak jest niewiele w porównaniu do tego, co było. I tak już jest niewiele w porównaniu do tego, co było. Teraz jak deszcz pada, trochę tą ziemię przemieli, taka ilość wody, to trochę plastiku wychodzi. Tu jakiś zakopany był, tu coś. She want umbrella to borrow? Where are you going without umbrella? Buang. But bring it back. Bring. Iulit daw natin ha. Dobra, wziąłem parasolki, daliśmy cioci. Poszła do domu, jak nas nie było, pilnowała naszych zwierzaków. Aha. Ściągnąłem. I removed the trapal that was before securing that. Huh? It's not file, it just need to be done something there. Była plandeka na górze wchodząc na ścianę, tam jest płaska wylewka i widocznie tak zacinał deszcz, że akurat wszedł w ten otwór. Ale to nie jest duży problem, bo to jest problem szybko do rozwiązania. Take your surfboard, go surfing. You go surfing. You do it. Do it. Go do it. Ale się woda mętna zrobiła brązowa, wszędzie woda wylewa z rzek. So many woods are drifting. A to są moje znaleziska po nocy, jak było fale. It's mine peak. So beautiful. Po nocy były duże fale, szedłem po plaży z psami i takie muszelki znajdowałem. No i witam. Sobota. Chyba jest jakaś nadzieja, że dzisiaj wróci prąd na wyspę. Ale znowu będzie draka. Już się kiedyś to zdarzyło, że po prostu mieli za małą rezerwę diesla i nie mieli z czego generować prądu. Ale w związku z pogodą sztormową, z tą burzą tropikalną, nie pływało nic. A dzisiaj na horyzoncie, dokładnie tam, widzę dość sporą łódź przepływającą tutaj między Mindanaoanami. Może są fale, ale wydaje się dość spokojne, że można dzisiaj uprawiać żeglugę jakimiś większymi jednostkami. Także jest jakaś nadzieja, że nie wiem, albo promem o 6, albo w trakcie dnia przypłynie kilka cystern z dieslem na wyspę i że będzie dzisiaj prąd i że wszystko wróci do normy. Wczoraj jak jechaliśmy do San Juan, do Mateusza, żeby skorzystać z jego Starlinka, wszystkie stacje po drodze benzynowe zamknięte, nie ma paliwa. Tylko w San Juan po drodze były 2 działające stacje, więc tankowaliśmy się do pełna, ale też nie było paliwa, które tankujemy normalnie do samochodu, regular, unleaded. Nie wiem ile ono ma tej oktanów na Filipinach, nie chciałbym was skłamać, to jest 95. No ale było premium, więc to pewnie 98. Więc zatankowaliśmy Toyotę na full tym co było, żeby się nie stresować. No i czekamy na powrót XXI wieku, elektryczności, internetu.
Widać jak są te liście na plaży, ta linia, dokąd dochodziły fale podczas tej burzy tropikalnej. Myślałem, że więcej będę miał okazję zaobserwować, właśnie jak będą się wdzierały trochę wyżej, jak to może będzie zachowywało. No ale nie miałem takiej możliwości. Ani to źle, ani to dobrze. Zwierzaki od rana już rozrabiają, już byliśmy na spacerze na plaży. No mam nadzieję, że o 12 w dzień już będzie ten prąd, że będą mogli chłopaki przyjść na chociaż pół dnia dzisiaj do pracy. Ale to tylko moje nadzieje. Nie mam na to całkowicie wpływu. Baterie. No co tam? No co tam? No co tam? Co tam, panienko? Co tam, panienko? Baterie w multicabie wyssałem do końca. Naładowanie telefonów, powerbanków, lampek i tak dalej. Także też będzie prąd, trzeba prostownik wziąć, podpiąć multicaba. W chwili obecnej jest uziemiony całkowicie. Wszystko jest jeszcze bardzo mokre i wilgotne. No ale naprawdę ulewa była jakiej jeszcze nie doświadczyłem na Sykichorze. Zresztą widzieliście to w tym fragmencie, gdzie pokazywałem wam tą rzekę naszą. Good morning. A idzie Charylu. Idzie wnuk mirny. Looking for Joy Joy? Okay. Jest i Badit, jest mirny. A zobaczymy jak dzisiaj prezentuje się nasza rzeczka. Już całkowicie wyschła. Już do zera wyschła. W porównaniu do tego, co tu było wczoraj. To dzisiaj nie ma nic. To dzisiaj nie ma nic. Także czekamy. Czekamy za powrotem elektryczności.